Los Angeles. Miasto aniołów pełne blasku i kontrastów. To tu znajdują się symbole amerykańskiego snu. Hollywood, Aleja Gwiazd, plaże Santa Monica, Venice Beach czy Long Island. Również tutaj można zaznać przygody w jednym z parków rozrywki, Universal Studios, czy oddalonym o godzinę drogi od miasta Disney World. Wielkomiejski rozmach przeplata się z kolorowymi muralami, ulicznym jedzeniem i miejskim chaosem. Jednak pod warstwą blichtu kryją się też ciemniejsze strony. Wszechobecne korki, zgiełk metropolii oraz bezdomność, która w tym mieście przybiera monstrualne rozmiary. Niewiele osób jednak wie, że wokół samego centrum znajdują się siedziby wielu firm z branży kosmicznej. To, co mnie jednak tutaj przyciągnęło, to Jet Propulsion Laboratory, o którym mówiłem w pierwszym odcinku Kosmicznych Wypraw, oraz California Science Center. Prawdziwa perełka dla fanów nauki i kosmicznej eksploracji. To jedno z największych muzeów naukowych w Stanach Zjednoczonych, w którym można nie tylko dotknąć historii kosmicznych misji, ale wręcz zanurzyć się w opowieściach o pionierach podboju kosmosu. Dla porządku tylko dodam, że jak nazwa wskazuje, w muzeum możemy również poznać świat różnorodnych ekosystemów, przeprowadzić doświadczenia fizyczne, czy dowiedzieć się o sposobach walki z żywiołem, jakim jest ogień. W ramach odpoczynku można sobie odsapnąć na jednym z seansów kina IMAX. Mnie przypadły do gustu filmy The Blue Angel 3D oraz Deep Sky. Na seanse te trzeba się wcześniej zapisać przez stronę internetową. Są one również płatne. Dorośli około $14, a dzieci i młodzież $12. Co ważne, same muzeum jest bezpłatne. Główną jego atrakcją był prom kosmiczny Endeavour, który obecnie niestety nie jest pokazywany. Za 2-3 lata będzie udostępniony w nowo budowanym sąsiednim budynku Samuel Oshin Air and Space Center, który zapowiada się naprawdę imponująco. Tak więc za kilka lat planuję wrócić jeszcze raz do tego muzeum i nagrać pewnie nowy odcinek. Zapewne ucieszy wielu z Was informacja, że w tym odcinku skupię się tylko na atrakcjach związanych z podbojem kosmosu i nie będę zamęczał pozostałymi atrakcjami. Moja prawie 2-tygodniowa wizyta w Los Angeles zbiegła się z 57. rocznicą tragicznej śmierci astronautów w pożarze Apollo 1, 38. rocznicą katastrofy promu Challenger i 21. rocznicą katastrofy promu Columbia. W związku z tym, przed wejściem do działu poświęconemu podbojowi kosmosu, został wystawiony wieniec ku pamięci astronautów, którzy stracili swoje życie w pogoni za eksploracją kosmosu. Pierwszy eksponat to oryginalny skafander Thomasa Mattingly, który nosił go podczas misji księżycowej Apollo 16. Skafander ten składa się z 21 warstw i waży na Ziemi 84 kg. Na wystawie jest eksponowany bez systemu podtrzymywania życia i bez hełmu dla lepszej cyrkulacji powietrza. Po drugiej stronie gabloty mamy brakujące elementy, czyli rękawice, hełm i plecak. Co ciekawe, w plecaku znajdowała się m.in. butla z tlenem, którego wystarczało na około 8 godzin. Szkoda trochę, że nie została pokazana bielizna astronautów, bo znajduje się na niej system rurek o długości 90 metrów, którymi przepuszczana była ciecz chłodząca astronauta. W następnej gablocie prezentowany jest skafander programu Mercury Navy Mark IV, choć nie należał do żadnego konkretnego astronauty. Wykonany przez firmę BF Goodrich Company w latach 60. służył do celów testowych i szkoleniowych. Jest niemal identyczny z tym używanym podczas programu Mercury. W przeciwieństwie do poprzedniego skafandra ważył tylko niecałe 10 kg i wykonany był z gumy i nylonu oraz podszewki do wentylacji. Na zewnątrz ma jasną aluminiową powłokę, której zadaniem było odbijanie ciepła, czyli promieniowania podczerwonego, od ciała astronauty. Należy pamiętać, że w przeciwieństwie do skafandrów z programów Gemini, Apollo i Shuttle, nie został on zaprojektowany do użytku poza statkiem kosmicznym. Chronił pierwszych astronautów tylko przed spadkiem ciśnienia w kapsule. Przejdźmy teraz do modeli sond kosmicznych. Ten model teleskopu Hubble'a został wykonany w skali 1:5. Nie będę mu jednak teraz poświęcał zbyt dużo uwagi. Model z tyłu to teleskop kosmiczny Spitzera. Trzeci teleskop obserwujący w podczerwieni. Również wykonany w skali 1:5. Wystrzelony został 25 sierpnia 2003 roku. Ze względu na fakt, że został umieszczony na orbicie heliocentrycznej, musiał na swoich plecach dźwigać tarczę słoneczną, chroniącą go przed nadmiarem ciepła.
Warto przypomnieć, że promieniowanie podczerwone w większości jest pochłaniane przez atmosferę ziemską, stąd pojawiła się konieczność wysłania tego teleskopu na orbitę. O sondzie Juno dokładnie mówiłem już w pierwszym odcinku, będąc w JPL. Z tyłu mamy stożek nosowy rakiety Aerobi, wczesnej rakiety sondującej. Jedyny oryginalny element w tej części wystawy. Był wysyłany i odzyskiwany 3 razy na początku lat 60. W środku znajduje się spektrograf analizujący promieniowanie ultrafioletowe i rentgenowskie na Słońcu. Te rodzaje promieniowania również w dużej mierze są pochłaniane przez atmosferę. Dzięki niemu udało się wykryć cienką chromosferę występującą wokół Słońca, gdzie temperatury gwałtownie rosną. Typowa misja takiego urządzenia trwała 15 minut, po czym wracało na Ziemię na spadochronie. Ostatnim modelem w tej części wystawy jest model 1:5 teleskopu kosmicznego Chandra, krążącego wokół Ziemi, aby obserwować wysokoenergetyczne promieniowanie rentgenowskie dalekich gwiazd i galaktyk. Może tego na tym eksponacie nie widać, ale w oryginale teleskop ma długość przyczepy ciężarówki. Jednym z ciekawszych eksponatów poświęconych eksploracji kosmosu jest inżynieryjny model lądownika Viking 1, który został wypożyczony muzeum przez firmę Lockheed Martin Corporation. Był pierwszym amerykańskim statkiem kosmicznym, który pomyślnie wylądował na Marsie 20 lipca 1976 roku. Było to dość ryzykowne przedsięwzięcie, ponieważ zespół naukowców zebranych w projekcie musiał wymyśleć, jak wylądować na powierzchni słabo poznanej planety. Przed misjami Viking Rosjanie próbowali tam wylądować swoimi statkami, lecz bez większych sukcesów. Tylko prawdopodobnie jednemu z nich udało się tego dokonać, ale tuż przed lądowaniem stracono z nim kontakt. Mimo dużych trudności projekt Viking okazał się dużym sukcesem. Podczas 2 historycznych misji udało się zebrać łącznie ponad 50 000 zdjęć Marsa, z czego 4,5 tysiąca pochodziło z samych lądowników. Oprócz kamer na ich pokładzie znajdował się jeszcze sprzęt do analizy marsjańskiej gleby, wiatru i atmosfery. Pomimo że działanie ich zostało zaprojektowane na 90 dni, przesyłały dane przez ponad 6 lat. Nie ustaliły, czy na czerwonej planecie istniało kiedyś życie, ale odkryły pierwiastki, które mogły jemu sprzyjać. Zdjęcia wykazały jeszcze jedną ciekawą rzecz. Naukowcy przed misją sądzili, że niebo na Marsie będzie ciemnoniebieskie, jak w górnych warstwach ziemskiej atmosfery. Okazało się jednak, że jest koloru łososiowego. To właśnie przy tym modelu Carl Sagan pozował do zdjęcia w Dolinie Śmierci podczas kręcenia programu telewizyjnego Kosmos. Reszta obiektów w tej części wystawy to tylko modele. Z historycznego punktu widzenia najważniejsze z nich to Sputnik 1 i Explorer 1, 2 pierwsze satelity, radziecka i amerykańska. Oba modele zostały wykonane w pełnej skali. Z kolekcji tej warto byłoby jeszcze wymienić model Marinera 4, pierwszej sondy, która przesłała zdjęcia innej planety, przelatując w odległości niecałych 9000 km od Marsa. Nie jest to muzeum lotnictwa, ale kilka eksponatów tutaj znajdziemy. Pierwszy to Veli Monokup, jeden z pierwszych samolotów zbudowanych dla pilotów prywatnych. Produkowany był w latach 1927-29 przez przemysłowca Willarda Veli, który wcześniej specjalizował się w budowie samochodów. Monokup miał szkielet wykonany z drewna, który pokryty był płótnem. Mógł pomieścić 2 pasażerów w zamkniętej kabinie i rozwinąć zawrotną szybkość 160 km na godzinę. Wyprodukowano ich około 350 egzemplarzy. Tuż obok znajduje się szybowiec braci Wright z 1902 roku. Nie jest to oryginał, ale tylko pełnoskalowa replika wykonana w 1971 roku. Sam konstruktor modelu wykonał na nim 4 loty, po czym przekazał go do muzeum. Szybowiec ten mógł osiągnąć zasięg od 150 do 180 metrów.
Niezwykły jest natomiast kolejny eksponat. Powiedzmy o nim coś więcej. Już bracia Wright, latając na szybowcu w 1901 roku, zorientowali się, że aby ułatwić sterowanie maszyną latającą, należy z tyłu umieścić pionowy ogon. Zastosowali go już w szybowcu w 1902 roku, którego model przed chwilą oglądaliśmy. Teorię tą podważyli inżynierowie z NASA Armstrong Research Center, budując w 2015 roku samolot zwany skrzydłem Prandtla, który nie posiada ogona. Cała tajemnica tkwi w kształcie skrzydła, które jest lekko skręcone. Dzięki temu pojazd ten może latać i skręcać bez posiadania ogona. Ten szybowiec, stworzony z włókna węglowego i pianki, osiągnął prędkość 25 km na godzinę i pułap około 50 metrów. Perełką tego muzeum jest również samolot myśliwski F-20 Tiger Shark, zaprojektowany przez firmę Northrop. Miał być niezawodnym, łatwym w pilotowaniu i niedrogim w utrzymaniu samolotem. Zostały wybudowane 3 egzemplarze, które podróżowały po całym świecie w celach demonstracyjnych dla potencjalnych klientów. Wielu pilotów chwaliło go za fakt, że już po minucie od startu mógł być gotowy do walki. W wyniku wielu zmian politycznych, a także konkurencyjnych działań innych firm, samolot ten nie trafi do masowej produkcji. Prezentowany w muzeum prototyp jest ostatnim istniejącym egzemplarzem na świecie. 2 pozostałe rozbiły się podczas tournée po świecie, choć jak podkreśla firma, nie w wyniku wad konstrukcyjnych. Tuż obok unosi się Northrop T-38 Talon, pierwszy dwusilnikowy naddźwiękowy samolot szkolno-treningowy latający na dużych wysokościach. Jego zaletą było to, że w ciągu minuty mógł wznieść się na wysokość 9 km, a do startu potrzebował pasa o długości 700 metrów. Tutaj warto jeszcze podkreślić fakt, że używany był przez NASA jako trenażer gotowości do lotów kosmicznych dla astronautów już od wczesnych lat 60. Pierwszy T-38 oblatano w 1959 roku, a połowa pierwotnie wyprodukowanych samolotów jest używana do dzisiaj. Egzemplarz podziwiany w muzeum został wypożyczony z bazy sił powietrznych w Edwards. Przed północnym wejściem do muzeum, w pobliżu Ogrodu Różanego, możemy jeszcze zobaczyć F-18A Hornet. Ten wszechstronny samolot może latać w każdych warunkach atmosferycznych. Egzemplarz wypożyczony z National Naval Aviation Museum w Pensacola na Florydzie służył w latach 1992-1995 w eskadrze rezerwy marynarki wojennej River Rattlers. Przejdźmy teraz do najciekawszych eksponatów. Kapsułę, którą tu widzimy, to oryginalna kapsuła z misji Mercury Redstone 2, misji wynoszącej w paraboliczny lot suborbitalny szympansa Hama. Lot ten miał być ostateczną próbą rakiety i kapsuły przed wysłaniem pierwszego Amerykanina w kosmos, Alana Sheparda. Narządy oraz struktura szkieletowa szympansa są podobne do tych ludzkich. Dodatkowo ten gatunek zwierząt ma przewagę nad innymi. Można go w miarę łatwo wyszkolić do takiego zadania. Lot Hama trwał 16 minut i 39 sekund, w trakcie których sympatyczny małpiszon przebywał w stanie nieważkości 6 minut i 36 sekund. Pomimo tego, że w trakcie lotu doszło do kilku niebezpiecznych incydentów, szympans przetrwał misję bez większego uszczerbku na zdrowiu. Więcej informacji o tym locie znajdziecie w 3. odcinku Kosmicznych Bohaterów. Na koniec jeszcze ciekawostka. Pojemnik Hama, zwany kanapą, znajduje się wewnątrz statku kosmicznego. Natomiast ten identyczny stojący na zewnątrz należał do szympansa Enosa, który w ramach misji Mercury Atlas V stał się pierwszym naczelnym, z wyjątkiem człowieka, będącym na okołoziemskiej orbicie. Tuż obok znajduje się druga gablota z kapsułą Gemini 11. 12 września 1966 roku na jej pokładzie polecieli w kosmos Dick Gordon i Pete Conrad, oddalając się od Ziemi na rekordową wówczas odległość 1400 km. Program Gemini był etapem przejściowym pomiędzy pierwszymi lotami amerykańskich astronautów w ramach programu Mercury, a programem księżycowym Apollo. Sama kapsuła z pozoru tylko przypomina tę z programu Mercury. W przeciwieństwie do tego pierwszego, była ona wyposażona w moduł serwisowy, przewożący całe zaopatrzenie oraz system podtrzymywania życia. Najdłuższy lot Mercury'ego trwał 34 godziny i 20 minut. Dwoje astronautów w późniejszych misjach Gemini mieli spędzić w kosmosie aż do 2 tygodni.
Odzwierciedlałoby to czas trwania misji księżycowej. Dodatkowo statek kosmiczny był wyposażony w silniki strumieniowe znajdujące się wokół nosa kapsuły. W trakcie misji Gemini 11 astronauci spędzili 3 dni na orbicie Ziemi, ćwicząc umiejętności potrzebne w misjach księżycowych Apollo. Połączono się z innym statkiem orbitalnym Agena, wykorzystując jego paliwo do wyniesienia własnego statku na wyższą orbitę. Dick Gordon odbył również 33-minutowy spacer kosmiczny. Na koniec również ciekawostka. Wnętrze kapsuły było tak małe, że astronauci, żeby wstać, musieli otwierać włas kapsuły. Oczywiście przy założonych skafandrach. Wykorzystywali wówczas efekt wysysanego powietrza do oczyszczania kapsuły z niepotrzebnych rzeczy i nieczystości. Czas na najbardziej interesujący eksponat. Kapsuła, którą tu widzimy, została zbudowana jako Apollo 18. Choć z powodów głównie finansowych nigdy do takiej misji nie doszło. A szkoda. W planowanym na 1973 roku locie do krateru Kopernika mieli wziąć udział Dick Gordon z Apollo 12 i Gemini 11, Harrison Schmitt z Apollo 17 oraz Vance Brand z późniejszych lotów promów kosmicznych. Ten ostatni w końcu poleciał tym statkiem, ale nie na Księżyc, tylko na orbitę okołoziemską w ramach misji Apollo-Sojus. Towarzyszyli mu Dick Slayton oraz Tom Stafford. Misja polegała na spotkaniu się amerykańskiego i radzieckiego statku kosmicznego na orbicie Ziemi. Wbrew pozorom zadanie to nie było łatwe, ponieważ każdy ze statków posiadał inne ciśnienie oraz skład chemiczny powietrza, którym oddychali astronauci i kosmonauci. Aby można było swobodnie przemieszczać się pomiędzy statkami, amerykańskie i radzieckie zespoły inżynieryjne wspólnie stworzyły moduł dokujący. Misja została przeprowadzona prawie 3 lata po ostatnim lądowaniu człowieka na Księżycu. I z jednej strony miała pokazać światu odwilż polityczną pomiędzy dwoma mocarstwami, a z drugiej strony kierunek działań, jaki obrała NASA. Agencja bowiem skupiła się już na rozwoju stacji kosmicznej Skylab i na wczesnych pracach nad promem kosmicznym Space Shuttle. Publiczne zainteresowanie misjami księżycowymi zdecydowanie osłabło, a zaczęło rosnąć zapotrzebowanie na badania niskiej orbity i eksploracji dalszych części Układu Słonecznego przez sondy. Część sprzętu przeznaczonego do misji Apollo 18, 19 i 20 zostały wykorzystane na potrzeby Apollo-Sojus i Skylaba. To już wszystko, co chciałem powiedzieć w tym odcinku. Zapewniam jednak, że w kolejnych będziemy podziwiać kolejne kapsuły programów Mercury, Gemini i Apollo. Cześć!